Autorem dzisiejszego eksperymentu jest Grzegorz, który bardzo szczegółowo opisał zarówno sposób eksploatacji samochodu, jak i własne przemyślenia dotyczące olejów ultraniskolepkościowych. Grzegorz na co dzień pracuje ze śmigłowcami i zwrócił uwagę na ciekawą analogię. W lotnictwie od dawna stosuje się oleje o bardzo niskiej lepkości, mimo że warunki pracy silników lotniczych są wielokrotnie trudniejsze niż w samochodach osobowych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś wracamy do tematu, który jeszcze kilka lat temu dla wielu kierowców brzmiał jak motoryzacyjna abstrakcja: olej silnikowy 0W8. Tak, dobrze słyszycie, lepkość, którą część osób do dziś określa mianem wody po parówkach, trafia obecnie fabrycznie do nowoczesnych napędów hybrydowych Toyoty. I właśnie taki przypadek będziemy dziś analizować. Na stole badawczym pojawia się hybrydowa Toyota Camry z 2025 roku, wyposażona w benzynowy silnik 2,5 pracujący w cyklu Atkinsona. Jednostka rozwija 230 koni mechanicznych w układzie hybrydowym i współpracuje z przykładnią ECVT oraz napędem elektrycznym. Co bardzo istotne, mamy tutaj konstrukcję wyposażoną jednocześnie w pośredni i bezpośredni wtrysk paliwa. Pośrednio odpowiada głównie za spokojną jazdę i utrzymywanie prędkości, natomiast bezpośredni aktywuje się przy mocniejszym obciążeniu i dynamicznym przyspieszaniu. Silnik posiada również EGR oraz filtr GPF, ale nie ma turbodoładowania. Autorem dzisiejszego eksperymentu jest Grzegorz, który bardzo szczegółowo opisał zarówno sposób eksploatacji samochodu, jak i własne przemyślenia dotyczące olejów ultraniskolepkościowych. I co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy na kanale pojawia się olej 0W8. W odcinku numer 365 badaliśmy już Toyota Yaris Hybrid z silnikiem 1.5 HEV. Tam jednak samochód pracował niemal wyłącznie w warunkach miejskich, 100% miasto, bardzo krótkie odcinki poniżej 10 km i przebieg oleju wynoszący zaledwie około 1000 km. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Toyota Camry przejechała na fabrycznym oleju 0W8 ponad 7300 km, a eksploatacja była zdecydowanie bardziej mieszana. Około 30% miasta i 70% tras, regularne odcinki powyżej 20 km, sporadycznie dynamiczna jazda autostradowa, a nawet epizody jazdy z prędkościami przekraczającymi 160 km na godzinę. To sprawia, że dzisiejszy materiał będzie bardzo ciekawym punktem odniesienia względem wcześniejszego eksperymentu z Yarisem. Czy większy silnik, wyższa moc oraz obecność bezpośredniego wtrysku przełożą się na szybszą degradację oleju, a może właśnie warunki trasowe okażą się dużo korzystniejsze dla tak niskiej lepkości? To właśnie spróbujemy dziś sprawdzić. Do laboratorium trafiły 3 próbki. Fabryczny olej Toyoty 0W8 po przebiegu 7378 km, świeży olej Toyota AVE 0W8 zakupiony poza ASO oraz dodatkowo próbka oleju lotniczego Mobil Jet Oil 2, która pojawia się w przesyłce jako ciekawostka i punkt odniesienia dla samej lepkości. Grzegorz na co dzień pracuje ze śmigłowcami i zwrócił uwagę na ciekawą analogię. W lotnictwie od dawna stosuje się oleje o bardzo niskiej lepkości, mimo że warunki pracy silników lotniczych są wielokrotnie trudniejsze niż w samochodach osobowych. Tyle tytułem zapowiedzi, więcej szczegółów będzie w osobnym odcinku. Dziś warto podkreślić jedną sprawę. Ten olej lotniczy stał się inspiracją do dzisiejszego eksperymentu i próby odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesny olej 0W8 faktycznie jest tak problematyczny, jak często można przeczytać w internecie, czy też spełnia swoją funkcję bez zastrzeżeń i jest bezpieczny dla silnika. Plan Grzegorza na serwis olejowy zakłada co 15 000 km wymiana WASO zgodnie z warunkami gwarancji, natomiast pomiędzy nimi dodatkowa wymiana własna metodą odsysania oleju przez bagnet właśnie co około 7500 km. Dzisiejsza próbka pochodzi dokładnie z takiego pośredniego interwału. Co ważne, mimo obecności bezpośredniego wtrysku i wyczuwalnego zapachu benzyny w oleju, właściciel nie odnotował żadnych problemów eksploatacyjnych, brak ubytków, brak wycieków, a wręcz minimalny przyrost poziomu oleju o około 100 ml. Przed nami bardzo ciekawy materiał porównawczy. Z jednej strony nowoczesna hybryda Toyoty, z drugiej ultra niska lepkość 0W8 i dodatkowo możliwość odniesienia wyników do wcześniejszego eksperymentu z Yarisem Hybrid. Zaczynamy badania laboratoryjne. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji.
Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 24,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 5,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 153. Lepkościowo widzimy ekstremalnie niskie poziomy, budzące ogromne emocje wśród kierowców przyzwyczajonych do klasycznych 5W30, a nawet 0W20. Sprawdzamy zgodność z deklaracją producenta. Mamy bardzo podobną sytuację do tej z odcinka numer 365. Zgodność na niskim poziomie, lepkość w 40 stopniach o 5% wyższa wychodzi w badaniu, natomiast w 100 stopniach Celsjusza o 4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 20,4 w 40 stopniach oraz 4,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 149. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy redukcję lepkości minus 16% w niższej temperaturze oraz minus 11% w 100 stopniach Celsjusza. Całość wygląda wyraźnie lepiej niż w poprzednim odcinku z tym olejem. Mimo spadku lepkości, olej nadal utrzymuje bardzo stabilny wskaźnik lepkości. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 3, 2, 2, 3, czyli bardzo dobre wyniki. Komentarz: proces spalania oraz stan oleju są oceniane jako dobre, co sugeruje, że silnik jest stosunkowo nowy lub był właściwie eksploatowany i serwisowany. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Wyniki dla pierwszej bibuły, bardzo ładny wynik, chociaż zwraca uwagę bardzo szeroka zewnętrzna przezroczysta aureola. Może to być efekt potwierdzający świeżość oleju. Druga opcja to pochodna paliwa. Wyniki dla drugiej bibuły, bardzo ładny wynik. Wyniki dla trzeciej bibuły, również bardzo ładny wynik. Praktycznie efekt dla próbki oleju przepracowanego jest niemal identyczny jak dla kropli świeżego oleju, jedynie środek plamy jest zauważalnie ciemniejszy. I jeszcze w ramach ciekawostek porównanie z wynikami z odcinka numer 365. W próbce z krótkiego przebiegu olej jest wyraźnie jaśniejszy, ale na przykład na tych dwóch bibułach moim zdaniem pojawia się wyraźniejsze przyciemnienie rdzenia. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni na początek sprawdzamy podobieństwo świeżych olejów z tych dwóch odcinków. Widzimy pełną zgodność. Dalej porównujemy widma dla olejów przepracowanych z tych dwóch odcinków. Widać, w których obszarach stopień degradacji jest zbliżony, a w których są wyraźne różnice. Zwróciłem uwagę na podwyższoną ilość zanieczyszczeń, może to być woda, i wygląda na to, że to może być jeden z czynników zmieniających charakterystykę lepkościową oleju. W poprzednim odcinku właśnie w tym miejscu mamy wyższą wartość, co można łączyć z mocniejszą redukcją lepkości. Zanieczyszczenie paliwem, co ciekawe, jest mocniejsze dla próbki z kamry, ale nie są to jakoś bardzo duże ilości. Procesy nitrooksydacji, czyli spalanie, są dużo mocniejsze dla kamry, sulfonowanie również. Pojawia się również degradacja modyfikatorów lepkości w jednej i w drugiej próbce. Podsumowując, otrzymano sumaryczny wynik na poziomie 75%, czyli zbiorczy agregat jakości sugeruje, że wymiana oleju w tym konkretnym przypadku mogłaby zostać przeprowadzona nieco wcześniej. Wydaje się, że takie 5000 km byłoby tutaj ciekawą propozycją. Dlaczego tak? Lepkość zauważalnie spadła, pojawia się zanieczyszczenie w oleju, po czerwieni pojawia się mocny sygnał od nitrooksydacji. Całość oczywiście trzeba oceniać przez pryzmat tego, że analizujemy układ pracujący częściowo w trybie elektrycznym, wyposażony w EGR i GPF, wykorzystujący cykl Atkinsona, zaprojektowany fabrycznie właśnie pod olej niskolepkościowy. Poddaję wyniki pod dyskusję, na co Wy zwróciliście uwagę. Zapraszam do komentowania. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!